Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na... Chciałem się pomylić, ale jeszcze raz, dobra. Cięcie. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na nowym kanale Sonubites Polska. Jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim, w miejscowości Barcin, na łowisku Barcin. Chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować takie podstawowe zanęty, przynęty, które się wykorzystuje do łowienia na łowiskach specjalnych. Zapraszam na film. Coś się zaczyna dziać. Ja tego łowiska wcześniej nie zanęciłem. Próbowałem tak w ciemno, no bo tutaj jest na łowisku Barcin bardzo dużo ryb, więc postanowiłem, że nie będę jakoś nęcił tego łowiska, żeby je wabić. Po prostu jest na tyle dużo ryb, że one odnajdą moją przynętę. Nie ma dużej konkurencji, więc po prostu zacząłem łowienie. No i okazało się, że pierwsze miejsce, które wytypowałem, to był zaczep, więc się na prawo od tego zaczepu trochę przesunąłem. Dosyć szybko nastąpiło branie. I mam nadzieję, będę mógł pierwszego karpia z łowiska Barcin Wam zaprezentować. Dobrze, zaczynamy od tych mniejszych i będę zwiększał kaliber. Karpik jest nieduży, ale piękna ryba, piękne łuski, także wypuszczam. Reakcja jest dosyć szybka, 40 sekund i nastąpiło kolejne branie. Czego chcieć więcej? No to są uroki właśnie metody na rybnym łowisku. Jak jest towar dobrze przygotowany, są ryby, dobrze nabity podajnik, przynęta, którą ryby wybierają i można się bawić. Ta ryba wydaje się większa od poprzedniej, więc mam nadzieję, że dotrzymam słowa i będę zwiększał kaliber. Chociaż akurat w tym łowisku, z tego co słyszałem, bo jestem tutaj pierwszy raz, jest dużo tych takich powiedzmy mniejszych karpi, ale jest ich bardzo dużo, więc wędkarze tutaj się nie nudzą, cały czas jest co robić. A to jest chyba na rybach najważniejsze. No zdecydowanie większy. Zobaczcie, ryby są piękne. Piękny kształt mają. One jeszcze są młodziutkie, ale już ten ogonek zwiastuje duży ogon. Zobaczcie, jak na taką małą rybę, jaki wielki ogon pomarańczowy. Uwielbiam. Nie wiem, czy mogę powiedzieć tę odmianę, ale ten rodzaj karpia właśnie z tym takim pomarańczowym ogonem. Płyń, przyjacielu, i poluję na jakiegoś Twojego większego koleżkę. Co? Jesteś. Spada ryba. Fajnie jest. Co jest potrzebne, żeby łowić na metod feeder? Według mnie najważniejsza rzecz podczas łowienia na metodę to jest pelet 2 mm, przez wielu też nazywany mikropeletem. To jest podstawowa rzecz, której się używa, więc bez tego nie ruszam się na łowienie na metodę. Oprócz tego warto też mieć dobrą zanętę. Też wędkarze na to mówią Method Mix. Myślę, że dlatego, że właśnie ta zanęta Sonubites Match Method Mix to jest zanęta, która jest od wielu lat na rynku. Sprawdzony mix, którego używa wielu czołowych wędkarzy. Świetna mieszanka, na której się na pewno nie zawiedziecie. A także warto mieć też ze sobą jakieś grubsze przynęty. Tutaj akurat mam pelet 8 mm. oraz tradycyjną kukurydzę z puszki. Jeżeli wybierzecie się na ryby
bez nęcenia, bo bardzo często na metodę łowi się tak, szczególnie podczas rekreacyjnego łowienia, że się praktycznie w ogóle nie nęci, ewentualnie podaje na start 1, 2, 3 podajniczki, więc to jest naprawdę niewielka ilość peletu. Wystarczy przygotować taki pojemniczek peletu. To jest mniej więcej 0,6 litra mikropeletu. Jeżeli to namoczycie, to na parę godzin łowienia Wam to wystarczy. Jeżeli zamierzacie nęcić na starcie i donęcać łowisko za pomocą jakiejś tam szklanki, nawet nie dużej, warto tego peletu przygotować więcej. Więc ja dzisiaj troszkę więcej tego peletu przygotuję. 2 takie miarki. Ewentualnie, jeżeli zobaczę, że ten pelet mi się kończy, no to wtedy w każdej chwili mogę pelet dorobić. No, dorobienie takiego peletu zajmuje chwilę, później jest okres oczekiwania, aż ten pelet dojdzie do siebie. Powiedzmy pół godziny potrzebujemy, żeby od momentu przygotowania do gotowego produktu to mniej więcej zajmuje 30 minut. Najczęściej wystarczy 1 pelet, natomiast ja lubię sobie zmieszać 2 rodzaje peletu. Tutaj akurat wykorzystuję Fin Perfect 2 mm oraz Profit pellet. To jest też 2 mm pellet o troszkę innym odcieniu, taka mieszanka jasnych, ale różnokolorowych pelecików będzie, więc wsypuję do pojemniczka, tak mniej więcej pół na pół, więc wsypuję do pojemniczka 1 pellet. Mam ze sobą taką specjalną siateczkę do przygotowywania pelletów. Dla mnie to jest najwygodniejszy sposób na dobre przygotowanie pelletu. Wsypuję go tutaj. Dodaję mniej więcej taką samą porcję pelletu Profit. On jest troszkę ciemniejszy, więc fajnie wygląda mieszanka tych 2 pelletów. Można też oczywiście do takiej mieszanki dodać jakiś pelet 3-4 mm. Ja czasami też dodaję pelet halibutowy, który jest czarny, więc w tej mieszance są takie, powiedzmy, jak ziarenka pieprzu, takie dodatki. To też jest coś, co na dnie się wyróżnia. Włączam maszynę mieszającą, żeby te 2 pelety połączyć. Jakikolwiek pojemnik z wodą, to może być wiaderko. Ja akurat tutaj mam specjalny taki pojemnik na sznurku do pobierania wody, więc umieszczam w tym pojemniku pelet i uruchamiam stoper. Ile moczyć taki pelet? Akurat te pelety Sonubites, jeżeli będą namoczone około 2 minuty, to też zależy od temperatury wody, więc powiedzmy 2 minuty przy takim ciepłym dniu, to nawet niecałe 2 minuty. Po tych 2 minutach on będzie taki ładny, gąbczasty, mięciutki, już taki gotowy do wędkowania i w czasie wędkowania praktycznie nie trzeba będzie z nim nic robić. Natomiast jeżeli zamierzacie dodawać do peletu jakieś boostery, czy nie wiem, sprawdzać podczas wędkowania, które tam zapachy działają, no to warto ten pelet moczyć krócej niż 2 minuty, no bo wiadomo, będziemy dodawać jakieś płynne dodatki, więc ja akurat będę moczył niecałe 2 minuty, bo nie będę stosował tych płynnych dodatków, ale jeżeli zamierzalibyście dodawać płynne dodatki, to pamiętajcie o tym przy moczeniu i za długo tego peletu nie moczcie. Myślę, że minuta to jest wszystko, co potrzeba, żeby ten pelet tak jakby na starcie już był dobry i później w czasie łowienia będziecie dodawać płynne dodatki, ewentualnie będziecie go domaczać wodą. No dobra, minął czas już potrzebny nam na moczenie. Warto tego czasu pilnować. Mówię to też do siebie, bo uwierzcie mi, zdarza mi się zapomnieć i pozostawiam ten pelet na dłuższy czas, szczególnie gdy, nie wiem, muszę w międzyczasie jeszcze przygotować zanętę lub inne rzeczy, więc rzucam pelet do naczynia, robię coś innego, ktoś mnie zagada i patrzę, 5 minut minęło, czyli pelet już raczej jest przemoczony, więc warto tego czasu pilnować, skupić się na te niecałe 2 minuty. Nadmiar wody może przez te tutaj oczka wypłynąć. Środek tego peletu, który jeszcze jest twardy, nienawilżony, on powolutku odbiera tą wilgoć z zewnątrz i on się wtedy robi taki ładny, puszysty i wygodny do wędkowania. Kolejnym elementem do nabijania podajnika i do nęcenia podczas łowienia na metodę jest Method Mix. Ja dzisiaj przygotowałem chyba najbardziej popularny Method Mix na rynku, czyli Match Method Mix Sonubites w wersji original. To jest sprawdzona mieszanka. Ona występuje w opakowaniu 2-kilogramowym. Wystarczy na wiele wypadów na ryby. Szczególnie jeśli nie nęci się tą zanętą, tylko wykorzystuje do podajnika. Więc jeżeli nie będziecie nęcić, taki podajniczek zanęty wystarczy, bo ona po dodaniu wody
ona powiększa swoją objętość. Ja przygotuję 1,5 takiego pojemnika. Dlaczego 1,5, a nie na przykład pojemnik? Bo większość zanęt Sonubites rozrabiam w proporcji 1:3, proporcji objętościowej, czyli jak mam 1,5 takiego pojemnika zanęty, dodam pół pojemnika wody, na start od razu dużo wody dodaję, żeby te wszystkie grubsze cząstki, które są w tej zanęcie, dobrze wchłonęły tą wodę i wtedy ta zanęta też jest taka fajna, puszysta. Jeden pojemniczek i połówka. Jeszcze powiem Wam, zdradzę Wam taką ciekawostkę dla tych, co nie wiedzą. W każdym opakowaniu Match Method Mix jest niespodzianka. Tutaj ta niespodzianka mi wypadła, jak napełniałem. Zobaczcie, podajnik Flat Method Feeder 15-gramowy. Tak, dobrze pamiętam? Tak, 15-gramowy podajniczek do metody. W każdym opakowaniu się znajduje. Dodałem pół pojemniczka, czyli mam tu 1,5 pojemniczka. Do tego pół pojemniczka wody. Naraz to wlewam. Na początku, jak zaczniecie mieszać, zanęta się wydaje taka przemoczona. Natomiast tym się nie przejmujcie, bo ona wchłania tą wodę, te grubsze cząstki wyciągają tą wilgoć i za kilka minut ona będzie gotowa do nęcenia. Dzięki temu, że od razu dodaliśmy wodę, to te grubsze cząstki mają szansę dobrze wchłonąć tą wodę i ta zanęta, tak jakby uzyskujemy pełną wartość tej mieszanki. Kukurydzę, którą przygotowuję do łowienia i do nęcenia, odsączam. Czasami ten płyn dodaję do rozrobienia zanęty, ale bardzo często po prostu zawartość odsączam na sitku. Puszko oczywiście do śmieci. I jeszcze ją przepłukuję przed wędkowaniem. Często łowimy w ciepłej porze, gdzie latają osy, więc im mniej słodyczy one czują, tym mniej ich mamy na stanowisku. Nieraz to jest prawdziwą zmorą na rybach. Więc ja kukurydzę taką przepłukaną wsypuję do odpowiedniego pojemniczka. Akurat dzisiaj mam jej niewiele i zalewam też ją wodą. Zależy mi, żeby ta kukurydza znajdowała się w wodzie, żeby nie wysychała, bo bardzo często te takie wyschnięte ziarna pływają po powierzchni, a chcemy łowić ryby z dna, bo łowimy metodą gruntową, więc nie chcemy, żeby ta kukurydza pływała. Pelet 8 mm, akurat dzisiaj mam. Po prostu przesypuję go do pudełeczka bez żadnego przygotowywania. Jeżeli jesteście na łowisku, gdzie trzeba bardzo dużo nęcić, można tego peletu wsypać więcej. Ja na starcie przygotowałem mniej więcej pół opakowania. Będę chciał łowić na bombkę, więc będę nęcił tym peletem na odległość strzału procą. Więc zacznę od takiej ilości, zobaczymy, jak ryby będą się wkręcać, będę dodawał więcej peletu. Minęło kilka minut, w tym czasie już zanęta, która była, wydawało się, że jest za mokra, ona już wchłonęła tą zawartość, ale nadal występują pojedyncze grudki. Ja lubię ją przetrzeć na bardzo drobnym sicie. Zawsze ze sobą mam takie sito o drobnych oczkach, 3 mm. Wrzucam tą zawartość na sito i dokładnie przecieram. Dzięki temu pozbywam się grudek, ta zanęta jest napowietrzona. Jeszcze ta wilgoć, która wiadomo, w niektórych miejscach jest jej więcej, inne jakieś obszary tej zanęty są bardziej suche, więc też uzyskuję w ten sposób mniej więcej równomierne nawilżenie tej mieszanki. Tam na tym sitku niewiele pozostaje, ale ja tego też nie wyrzucam, tylko to wszystko wraca do środka i zobaczcie, taka piękna, puszysta mieszanka wychodzi, którą bardzo fajnie oblepia się podajnik, ona się bardzo dobrze trzyma tego podajnika, natomiast po wpadnięciu do wody w miarę szybko się obsypuje i ładnie, bardzo ładnie prezentuje przynętę. Według mnie kluczem właśnie podczas łowienia na metodę, szczególnie przy użyciu zanęty, ale tak samo przy użyciu peletu, jest wykorzystanie takiej zanęty, którą można w sposób bardzo wygodny nabić w podajnik, zarzucić, ona wytrzyma ten zarzut, ale na dnie w miarę szybko będzie uwalniała zawartość. Myślę, że właśnie to jest kluczem do skutecznego wędkowania. Zanęta jest przygotowana.
i przesypuję ją w niewielki taki pojemniczek. Można też wykorzystać pudełko na robaki, zależnie ile tego towaru macie. Ja tak dla ciekawości sprawdzę, jaka to jest objętość. Wykorzystałem 1,5 takiej miarki. Zobaczymy. Mamy raz, 2, 2,5 miarki wyszło. Czyli no, zanęta nie podwoiła swojej objętości, ale znacznie ją powiększyła. Zobaczcie, to jest dosyć duży pojemnik już do wędkowania przygotowany. Na koniec pozostawiłem pelet. On dojrzewał tutaj w tym opakowaniu, w tej siateczce. Lubię przed przesypaniem do pojemnika ten pelet wsypać do jakiejś miski i tutaj go jeszcze rozdrobnić, bo w tym pelecie po takim namoczeniu pozostają jakieś grudki, więc ja te grudki rozdrabniam tutaj w tym pojemniczku. Jeszcze całą zawartość dokładnie mieszam i dopiero wtedy przesypuję do mieszalnika, który będę trzymał u siebie na bocznej tacce. To jest mój niezbędnik, który wykorzystuję najczęściej podczas łowienia na metodę. Pelet 2 mm, zanęta Match Method Mix, pelet 8 mm oraz kukurydza. Do tego przynęty haczykowe typu Bandum, Wafters i nic mi więcej nie potrzeba. Zobaczcie, tak to można żyć. Ciepła kawka, świeżutka na łowisko, do tego jakaś delikatna przekąska. A niektórzy się dziwią, dlaczego ze mnie taki ponczuś się robi. Od czego tu by zacząć? Ubrania teraz są niesamowite. Następują bardzo często. Więc to jest fajne, takie metodowe łowienie na komercji. Nie wiem, ile czekałem na branie teraz. Znowu ze 40 sekund, może pół minuty, maksymalnie 40 sekund, więc jest co robić. Dłużej się holuje rybę i przygotowuje podajnik niż czeka na branie. A to jest fajne, więc szczególnie dla młodych, takich mniej cierpliwych wędkarzy to jest na pewno fajna przygoda. Ryby są waleczne, najczęściej bardzo mocno przy braniu wyginają kij, więc tego brania nie sposób pomylić z niczym innym. Ryby pięknie walczą, jest ciepło, tutaj jest woda widać czysta, ona jest odporna na te wysokie temperatury. Na wielu łowiskach specjalnych o tej porze bardzo często występuje zakwit wody. Tutaj w ogóle tego zakwitu nie widać, ale rozmawiałem z właścicielem tego łowiska, no i wyjaśnił, dlaczego tak jest. Tutaj po prostu ta woda jest zasilana podwodnymi źródłami, więc cały czas jest napływ świeżej wody i no też nie widać tu jakichś pól uprawnych gdzieś tutaj w okolicy, żeby ta woda z tych pól uprawnych miała spływać. No ten to też już jest taki wojownik. Barcin Warrior. No ten jest jeszcze większy, kurczę, aż się boję pomyśleć, jaki będzie 6. z rzędu. Zobaczcie, nie mam przynęty, więc mogę ten podajnik wyrzucić do wody. Gdyby tam znajdowała się przynęta, nigdy tego nie róbcie, szczególnie w tak rybnym łowisku, bo za chwilę możecie mieć branie. Ja akurat siedzę na dolniku, więc ta ryba by mi nie zabrała tej wędki, ale może to branie nastąpić. No dobra, zobaczcie tego wojownika z grzbietem. Dobra, wypuszczamy Barcin Warriora i zaprezentuję Wam, jak nabijam podajnik, jak prezentuję przynętę, więc za chwilę zapraszam do mnie na kolankę. Przynęty trzymam po prawej stronie, natomiast tutaj dla potrzeby filmu umieszczę je po lewej stronie. Tutaj mam po lewej stronie półkę z tym, co podaję do podajnika i nęcę. Tutaj mam przynęty, jakieś zapasowe przypony, podajniki i tak dalej. Więc dzisiaj wykorzystuję
6 mm bandum, takim w kolorze różowym. Bandum, jak sama nazwa wskazuje, to są przynęty przeznaczone do montowania w gumkę. One nawet mają taki kształt, dzięki któremu ta gumka bardzo dobrze się trzyma i ona się nie zsuwa, bo one w środku mają takie wgłębienie, w którym ta gumka bardzo ładnie się układa. A ja też wykorzystuję je jako takie tradycyjne waftersy, które nabijam na bagnet. Oryginalne bandumy są bardzo twarde, więc takie nabijanie bezpośrednio na bagnet, szczególnie na ten bagnet zrobione z takiego skręconego drucika, bywa dosyć trudne. Dlatego można sobie poradzić z tym na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest po prostu wcześniej igiełką można wstępną dziurkę zrobić, żeby ten bagnet tam łatwiej wprowadzić. Albo tak jak ja to robię, ja te bandumy wcześniej delikatnie zwilżam wodą. Dodaję tej wody, nie wiem, kilka mililitrów na taki podajniczek. Na przykład, nie wiem, siedzę przy komputerze i pracuję, wcześniej dodałem kilka mililitrów wody i po prostu co jakiś czas wstrząsam. Na początku widać, że ta woda tak jakby pokrywa te przynęty, więc wstrząsam, mieszam, żeby ta woda nie spływała na dno, tylko żeby wszystkie te bandumy były równomiernie pokryte. Po paru godzinach widać, że ta woda już ginie, już tej wody nie widać, ona została wchłonięta przez te przynęty, które zrobią się miękkie i w łatwy sposób mogę je nabić na bagnet. Jak nabijam podajnik? Po pierwsze lubię mieć pojemnik z peletem na kolanach. Stąd powiedziałem, zapraszam do mnie na kolanka, więc umieszczam, wędkę trzymam między nogami, dbam o to, żeby szczytówka była przygięta, tak jakby tutaj naciągam żyłkę, dzięki czemu żyłka mi się nie ma szans zaplątać na szczytówce, co bywa irytujące i może doprowadzić do uszkodzenia wędziska. Więc pojemnik z peletem mam na kolanach, w lewym ręku już mam przynętę założoną, mam podajniczek. Napełnianie tego podajnika można wykonać na wiele sposobów. Dzisiaj akurat stosuję sposób, który tutaj podejrzałem u Łukasza, który nas zaprosił na to łowisko. Łukaszu, bardzo dziękuję za zaproszenie i za podpowiedzi. Wykorzystuję jego sposób, a wygląda on następująco. Napełniam foremkę mikropeletem, odciskam na podajniku, umieszczam przynętę w foremce i przynętę tak jakby doklejam do wcześniej uformowanego kopczyka. Przynęta znajduje się na wierzchu, mniej więcej na środku i takie coś zarzucam. To jest według mnie bardzo mądre nabicie podajnika, tak jak wytłumaczył to Łukasz. Po prostu wtedy ta przynęta jest bardzo szybko dostępna dla ryb. W tym łowisku jest dużo ryb, szczególnie jak te ryby wejdą w łowisko, one reagują na ten plusk. Jeżeli prawidłowo zarzucimy zestaw, plusk jest bardzo atrakcyjny dla ryb. Podajnik spada na dno i praktycznie od samego początku, jak ten podajnik znajdzie się na dnie, przynęta jest dostępna dla ryb. Dlatego tak szybko mogą następować brania. Ten karp nie musi tej przynęty szukać. Jak widzieliście na początku, oprócz peletu przygotowałem także zanętę i wędkarze początkujący mogą zapytać, a po co jest zanęta, skoro ten sam pelet wystarczy? Bardzo często rzeczywiście jest tak, że tej zanęty nie trzeba przyszykowywać. Wystarczy sam pelet, szczególnie poza zawodami. Możecie zabrać ze sobą paczkę peletu, przynęty, pudełeczko przynęt i ruszyć nad wodę i cieszyć się wędkowaniem. Natomiast podczas trudniejszych dni, podczas zawodów, ta zanęta bywa bardzo przydatna. Do czego można zastosować zanętę? Jak sama nazwa wskazuje, do nęcenia. Ja bardzo często na większości łowisk specjalnych, na które wyjeżdżam, lubię nęcić przy brzegu, więc nęcienie przy brzegu nieraz to jest pół metra przy brzegu, nieraz to są 3 metry od brzegu. Natomiast szukam odpowiedniej głębokości. Jeżeli już znajdę odpowiednie miejsce, lubię tam podawać zanętę. Robię tą zanętę przemoczoną, nawet z ręki podrzucam kuleczki, robi się dywan na dnie. To jest coś, co wabi ryby, natomiast tym ryba się nie przeje i nie nasyci. Drugi rodzaj, inny sposób wykorzystania zanęty, to jest zamiast po prostu peletu, podajnik nabijamy zanętą. Kiedy to działa? Na przykład jak są karasie, jak ryby już są nasycone, najedzone i tak już nie do końca chcą zanętę, to bardzo często ta zanęta właśnie w podajniku dobrze działa. Ale też bardzo często tą zanętę wykorzystuję do stworzenia tak zwanej czapki. Właśnie teraz holuję karpia
I tego karpia wyholowałem właśnie przy użyciu, znaczy on wziął po tym, jak zastosowałem właśnie czapeczkę z zanęty. Ja zaraz pokażę, jak to robię. I to też bardzo fajnie działa. Chodzi o to, że podajnik, który wpada do wody, na początku po wpadnięciu tworzy się jakaś chmurka właśnie zrobiona przez tą zanętę. Podajnik spada na dno, a na dnie jest pelet i wśród tego peletu znajduje się nasza przynęta. Czyli ryba, która jest gdzieś w pobliżu, zauważa tą chmurkę, ta chmurka ją wabi w stanowisko, a już na dnie czeka na nią zarzucona przynęta. Piękne łuski. No bracie, masz szansę być tutaj misterem tego łowiska. Czyli robię to, co poprzednio. Nabijam podajnik, przynęta na razie jest poza podajnikiem. Wklejam tą przynętę na sam wierzch. Czyli jest przynęta na wierzchu. Biorę mniej więcej połowę tej foremki i z wyczuciem, to trzeba wyczuć. Ja nie umiem tego opisać. Jak widzicie, nie dociskam tutaj ręką, bo zależy mi na tym, żeby ta wierzchnia część podczas opadania gdzieś tam się z tego podajnika uwolniła. Ona ma dolecieć tam na miejsce, ale jak ta zawartość wierzchnia, czyli ta zanęta gdzieś tam się oderwie, stworzy jakąś taką chmurkę w wodzie, to będzie bardzo dobre. Jak widzicie, ryby nie dają mi spokoju. Brania są teraz cały czas, brania są natychmiastowe, ale będę kontynuował swoją wypowiedź. Lubię rozłożyć kilka wędek. Akurat tutaj mi są potrzebne dwie wędki. To jest wędka 11-stopowa Monster Carp Feeder 3,30 i tą wędką łowię 35 metrów od brzegu. Bardzo komfortowo mogę zarzucić podajnik. Wygodnie mi się holuje nim ryby. Ale mam też ze sobą drugą wędkę 9-stopowego Monstera, czyli wędka 2,70 dokładnie z takim samym kołowrotkiem, Centris 520, żyłka 0,23 i ta wędka służy mi do łowienia na bombkę 15 metrów od brzegu albo tutaj przy samym brzegu, w zależności od tego, gdzie będę zarzucał przynętę. Rybka nieduża, ale bardzo waleczna. No, jesteś walczak, piękne branie. Kurczę, no świetna zabawa jest, naprawdę świetna zabawa. Ci, co łowili na metodę, wiedzą, co to jest zarzut i branie, natomiast jeżeli nie próbowaliście łowienia na metodę, naprawdę spróbujcie. Warto zabrać wędkarzy, tacy, którzy do końca nie wiedzą, czy chcą być wędkarzami, dzieci, znajomych, bo tutaj jest fajna zabawa. A jak widzicie, to nie jest wcale skomplikowane. Torebka zanęty, trochę peletu, przynęty i można się bawić. Zobaczcie, różowy aftershave super działa. Brania następują tak szybko, że jeszcze zawartość koszyczka nie zdąży pozostać na dnie. Co tu więcej mówić? To jest roczny karp? Roczny... Czas już dobiega końca, niedługo będziemy kończyć już ten film. No i na koniec chyba się trafiła największa ryba, więc to jest fajne. Cały czas coś się działo, przyjemne wędkowanie. Nie bardzo skomplikowane, ale bardzo satysfakcjonujące. Chyba nie jest największy, ale chyba najbardziej waleczny. Zobaczymy. Jeszcze go tutaj nie widziałem.
Ale waleć. No na pewno jeden z większych. Przepiękna ryba. Zobaczcie, jaki piękny ma ogon łuski. Pokażę ją jeszcze z drugiej strony, bo tam chyba wygląda jeszcze ładniej. Ma troszkę więcej tych wielkich łusek tutaj na boku. Zobaczcie, przepiękny. Przepiękny karp. Ja go będę wypuszczał. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. To jest nowy kanał, więc polecajcie ten kanał znajomym, przesyłajcie dalej, udostępniajcie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału. No jeszcze raz dziękuję, że ten film obejrzeliście. Mam nadzieję, że te kilka porad przyda się w Waszym wędkarskim życiu. I do zobaczenia w następnym filmie. Dobrze będzie, będziesz miał fajne ujęcie, jakby teraz było branie. Nie musiałbym tego pączka na raz do buzi wpakować. No i to jest komfort. Kawka, pączuś i rybki się łowią.